Witam Was serdecznie. Lato jest w pełni, chociaż dzisiaj tego nie widać za oknem, ale postanowiłam zrobić jakieś mydełko, które uprzyjemni mi jesienne wieczory i przypomni te wspaniałe letnie chwile. No i wiadomo, jak lato, to arbuzy. Dlatego postanowiłam zrobić mydełko, które będzie wyglądało jak arbuz. Więc to mydełko będzie takie trochę bardziej skomplikowane, bo będzie to mydło przezroczyste. Ta czerwona część arbuza, ona jest taka lekko przezroczysta, połączone z nieprzezroczystym w kilku kolorach, więc to już dla ludzi, którzy są zaawansowani w mydlarstwie bardziej. Zaczynamy od zrobienia mydła przezroczystego. I do mydła przezroczystego będzie nam potrzebne więcej składników niż zazwyczaj, a mianowicie olej kokosowy, olej rycynowy, kwas stearynowy, gliceryna kosmetyczna, biały denaturat, cukier puder, zwykła woda i oczywiście wodorotlenek sodu. Oczywiście dokładną recepturę podam Wam jeszcze raz na końcu filmu, tak żebyście na pewno się nie pomylili, jeżeli będziecie chcieli powtórzyć to mydło. A teraz ja przystępuję do robienia tego mydła i zacznę od zważenia składników tłuszczowych. To już jest wszystko, jeżeli chodzi o tłuszcze. I tutaj musimy je rozpuścić do tego stopnia, żeby się kwas stearynowy rozpuścił, czyli musimy je dosyć mocno podgrzać. Tu nie jest napisane, jaka jest temperatura topnienia, ale nie wystarczy takie 30 kilka stopni, jak ja zazwyczaj podgrzewam tłuszcze. To musi być na pewno mocniej podgrzane niż normalnie. A ja w tym czasie, kiedy się to podgrzewa, zważę wodorotlenek sodu. Dobra, zważmy też wodę. A mamy zważoną wodę. Czekamy, aż nam się rozpuszczą tłuszcze, a w zasadzie ja już sprawdzę, czy się już nie rozpuściły. Zobaczcie, tłuszcze prawie, że się rozpuściły już. Jeszcze ten kwas stearynowy gdzieś tam pływa, ale już niewiele. Mam nadzieję, że w tej temperaturze, która tu jest, on się rozpuści do końca. Jeżeli macie możliwość wyboru, to kwas stearynowy kupujcie właśnie w postaci takiego proszku. Jest go o wiele łatwiej rozpuścić i nie trzeba używać tak wysokich temperatur. On tu się rozpuszcza, a ja rozpuszczę wodorotlenek sodu. Wodorotlenek sodu mam rozpuszczony. Kwas stearynowy, jeszcze takie maleńkie drobinki zostały jego, ale nie chcę tego bardziej rozgrzewać. Zaraz będę mieszać łuk z tłuszczem. Dodam jeszcze tylko do tego mydła glicerynę, do tych tłuszczy glicerynę. Napisałam 5 gramów, ale to możecie sobie tak na oko w zasadzie dodać. To jest około pół łyżki stołowej, to jest 5 gramów. Tu sprawdźmy jeszcze sobie temperatury. Tłuszcz ma 46,8–47 stopni, a łuk ma 49 stopni, więc to jest dosyć podobna temperatura. To jest ważne przy robieniu mydła. Możemy mieszać jedno z drugim. Wlewamy łuk do tłuszczu. I zobaczcie, jak to momentalnie się zbryla, jak momentalnie ten tłuszcz reaguje z ługiem. Po prostu robi się taka ciapa bryła.
Jest to przez dodatek tego kwasu stearynowego, tak się dzieje. Dobra. I tutaj już nie musimy żadnym blenderem mieszać, bo to nam nic nie da. Mamy po prostu taką suchą bryłę. No i teraz, aby zrobić z tego mydło przezroczyste, potrzebujemy to rozpuścić. Będziemy to rozpuszczać po prostu na kuchence w ciepłej kąpieli wodnej, ale żeby nam to wszystko nie kipiało, nie parowało, dobrze się rozpuszczało, potrzebujemy wlać do tego alkohol. Mocny alkohol. Ja używam denaturatu białego. Można też użyć czystego spirytusu, ale wiecie, czasy są ciężkie. Zostawcie sobie czysty spirytus do innych zastosowań. Natomiast biały denaturat świetnie się nadaje, tak samo spełnia swoje zadanie i można uzyskać świetne mydło. I tak dosyć trzeba tego dużo nalać, bo i tak prawdopodobnie będziecie później musieli dolewać. Teraz to wszystko przykrywamy, wkładamy w kąpiel wodną i tu idzie na gazówkę się podgrzewać i po prostu będziemy potrzebowali to grzać tak dosyć długo, aż się to mydło całe rozpuści. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o robieniu mydła przezroczystego, to zapraszam Was na mój stary film, który dawno temu nagrałam i on jest ciągle aktualny i lepszej receptury na mydło przezroczyste nie znalazłam. Także ja to idę teraz stawiać na kuchenkę i widzimy się, jak całe to mydło się rozpuści w tym alkoholu. I teraz zobaczcie, kiedy Wasze mydło całkiem się już rozpuściło, nie ma w nim żadnych grudek, to trzeba dodać do niego 120 g cukru pudru. I rozpuścić w nim ten cukier puder. O, ale to jest alkoholowe. Jak robicie przezroczyste mydło i tak trochę mieszacie, wdychacie te opary, to potem nie prowadźcie samochodu, bo to naprawdę jest. Gdy mamy cukier puder rozpuszczony, to musimy zrobić próbę, czy to nasze mydło jest odpowiednie, czyli musimy nalać trochę do pojemniczka, zostawić na 15 minut w lodówce i zobaczyć, czy ono jest twarde, czy ono jest miękkie, czy ono jest przezroczyste, czy nie jest przezroczyste. Jeżeli by się okazało, że to mydło nie będzie przezroczyste, to dodajcie więcej cukru pudru. Więc ja tą część zostawiam jako próba, a to jeszcze wkładam na gaz. Tutaj mam jeszcze takie mikroskopijne wielkości nierozpuszczonego cukru pudru. Czekam, aż to mi się rozpuści do końca, a to będzie moja próba. Po paru minutach sprawdzam to moje mydło, kawałek odłożony. No i tutaj próba wypadła pozytywnie, to znaczy mydło jest przezroczyste i jest twarde, więc mogę nakładać je do formy. Tak jak się już zorientowaliście, będziemy tego arbuza robić od środka, czyli najpierw zrobimy jego wnętrze, a potem dopiero tą zieloną skórkę naokoło. I żeby zrobić wnętrze tego arbuza, użyję takiej miseczki. Wyłożyłam ją folią stretchową. I teraz, ponieważ nie wiem, ile tego mydła tu mi się zmieści, a jeżeli by miało mi zostać jakieś przezroczyste mydło, to wolę bezbarwne, więc naleję po prostu trochę do miseczki. Też nie mogę zrobić, żeby ona była pełna, bo muszę zachować miejsce na skórkę. A w sumie to całe mogę zużyć. I dodam czerwony barwnik w płynie. Tu jest napisane, że to jest różowy barwnik, ale on jest taki w zasadzie czerwony. O. I zostawiam to mydełko do zastygnięcia. Mydełka przezroczyste
chociaż nie są zbyt dla skóry dobre, no bo zawierają alkohol w sobie, który zresztą w większości wyparowuje, ale są za to tak piękne i po prostu satysfakcjonujące podczas pracy z nimi, że czasem warto jest zrobić przezroczyste mydło też. Wnętrze arbuza już mamy gotowe, ja je tu wyjmę. Widzicie, jak to wygląda. Jest takie lekko przezroczyste, nie wiem, czy to w ogóle widać. A tutaj zostawiam tą folię stretch i zrobimy skórkę do tego arbuza, która będzie nieprzezroczysta, będzie taka zielono-biała w paski. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w ogóle. Zrobimy tą skórkę ze smalcu, bo smalec daje białe, ładne mydło. Jego też nie będzie tutaj wiele, więc myślę, że świetnie się nada właśnie na skórkę. Ja mam wszystko przygotowane już. Mam 100 g smalcu, mam wodorotlenek odmierzony, mam też wodę, jak zwykle schłodzoną w lodówce, i zakładam rękawiczki i będę rozpuszczać ten wodorotlenek w wodzie, aby zrobić łuk. Proszę bardzo. To jest mała ilość, więc robię to od razu na jeden raz. Rozpuszczę jeszcze troszkę ten smalec w mikrofalówce. To mam rozpuszczone. A w międzyczasie przygotuję sobie zielony barwnik. Mam tu, nasypałam trochę tego zielonego barwnika. Dodam oleju. I użyję takiego małego mikserka, żeby to wymieszać, bo te barwniki czasem jest ciężko wymieszać z olejem. Dobra, barwnik mam już wymieszany, gotowy, także przystępuję do robienia mydła. Smalec też jest już rozpuszczony, więc mogę po prostu wlewać wodorotlenek sodu, już rozpuszczony też w wodzie, czyli łuk, i robić mydło. Teraz jak zwykle użyję blendera, żeby to wymieszać. Wymieszałam to mydełko blenderem poza wizją, żeby Wam już tutaj nie szumieć. Dodam do niego jeszcze sobie olejek zapachowy. Nie powiem Wam, co to za olejek jest, to mi jakaś stara próbka została. Po prostu on nie pachnie arbuzowo niestety, ale tak wystarczająco owocowo, żebym mogła użyć go do tego mydła. No i dobra, mam mydełko gotowe. Ono jest takie dosyć lejące się. Może powinnam zrobić gęstsze, ale boję się, że potem go nie nałożę. Część odlewam i to będzie mydełko ciemnozielone. Zrobię z niego te paski takie, wiecie, na arbuzie są takie paski zielone. To będzie jaśniejsze i doleję do niego troszkę barwnika zielonego, żeby właśnie takie było jasno-zielone. Troszkę. O. Widzicie, jak to wygląda. Zawsze weźcie pod uwagę, jak farbujecie mydło, że ono, gdy zastygnie, będzie o wiele jaśniejsze niż gdy jest zafarbowane. Będzie mniej więcej tak ton jaśniejszy. No i nalewam to mydełko do miski. Staram się je tak, wiecie, rozprowadzić. Ok. Teraz muszę zrobić te takie mocniejsze zielone paski. Zrobię je z tego, co tu odłożyłam. Więc farbuję to na mocny zielony kolor. Teraz postaram się zrobić tutaj, tak wpuścić je, żeby powstały takie właśnie
paski, tak? No wiadomo, to nie będzie idealnie jak w arbuzie. To tutaj tak wprowadzę do środka. Bardzo jestem ciekawa, czy wyjdzie mi to chociaż trochę podobne do arbuza. Mam nadzieję, że tak. Więc tak, nakładam je w taką rozetkę i teraz szybkim, zdecydowanym ruchem wrzucam tą część czerwoną do mydła. Uwaga, raz, dwa, trzy, chlap. Dobra, weszła. I starając się jej nie przekręcać na boki, żeby nie zaburzyć tych pasków, dociskam, żeby mi to jasne mydło wyszło na zewnątrz. Nawet jeżeli ono mi wypłynie trochę na górę, to ja je sobie potem po prostu obetnę. No i w takiej formie zostawiam do zastygnięcia do następnego dnia, a może nawet trochę dłużej. Zobaczę, jak to będzie, jak szybko ono się będzie zmydlać i wtedy wyjmę z formy i pokażę Wam, jak ono wygląda. Mydełko poleżało sobie całą dobę. Jest już takie dosyć twarde. Ja nawet je już tutaj wyciągałam, żeby sprawdzić. Widzicie, ta część świeża, ta zielona jest twarda. I teraz będziemy je wyciągać i zobaczycie, jak ono wygląda i będziemy je kroić. Mamy ładną półkulę, taką z tego mydełka arbuzową. Tutaj te części zielone, no muszę po prostu je odkroić. Teraz zobaczcie, ta skórka jest jasna, bo te ciemne paski nie przebiły się na zewnątrz. One są w środku, tu kawałki ich widać, ale nie ma ich na zewnątrz. W związku z tym, czekajcie, ja to muszę sobie tutaj tak te skrawki mydła odgarnąć. W związku z tym użyję jeszcze jednej techniki, żeby zrobić te paski na zewnątrz, tak jakby skórki tej arbuzowej i po prostu pomaluję to barwnikiem wymieszanym z wodą. Woda wniknie w mydło i ten barwnik wniknie w mydło, więc będzie to bardziej takie jakby, będzie to arbuzowe wtedy. Tutaj widzę, gdzie te paski w środku są, bo tu mi przebija na brzegach, więc staram się, żeby to było tak bardziej tu na brzegu. I teraz będę kroić to mydełko. Tak ono wygląda. Przyznacie, że dosyć smakowicie, prawda? No i proszę bardzo, oto mamy słodkaśne i owocaśne mydełko arbuzowe. A teraz będzie receptura, a ja dziękuję za oglądanie. Do następnego razu, pa!